Jak wypełnić nierówności w posadzce? Epoksydowa żywica 1505 wraz z dodatkiem piasku kwarcowego jest bardzo dobrym rozwiązaniem w przypadku napraw ubytków w posadzkach. Dzięki wysokiej wytrzymałości mechanicznej może być stosowana w halach przemysłowych narażonych na ruch wózków widłowych. Żywicę 1505 można aplikować na beton oraz istniejące, dobrze przylegające przeszlifowane posadzki żywiczne. Przygotowanie podłoża. Podłoże musi być odtłuszczone, suche i bez kurzu. Należy pamiętać, aby zbić młotkiem wszelkie niestabilne elementy podłoża, a szczeliny poszerzyć. Najefektywniejszym sposobem oczyszczenia posadzki jest szlifowanie. Poprzez szlifowanie pozbywamy się luźnych elementów podłoża, mleczka cementowego, otwieramy pory w posadzce. Na niewielkich powierzchniach szlifowania można dokonać za pomocą szlifierki ręcznej. Przy dużych naprawach posadzek bardziej korzystne może być użycie oscylacyjnej szlifierki posadzkowej. Następnie powierzchnię należy odpylić. Przed aplikacją podłoże powinno być czyste, suche, odtłuszczone i stabilne. Gruntowanie. Przed aplikacją zaprawy warto podłoże zagruntować. Zastosowanie samej żywicy bez dodatku piasku zapewnia bardzo dobrą przyczepność. W przypadku suchego podłoża jako podkładu wykorzystujemy 200 do 300 g czystej żywicy Rompox 1505. Aplikacji dokonujemy za pomocą wałka lub pędzla. W przypadku wilgotnych betonów do gruntowania można użyć gruntu Damp Shield, tak jak na pracy pokazanej na filmie. Na następny dzień możemy nałożyć masę naprawczą. Przygotowanie masy naprawczej. Po wymieszaniu składników zaprawa naprawcza nadaje się do użycia tylko przez 20 minut. Dlatego, jeśli będzie wykorzystywana tylko część produktu, należy wcześniej odważyć pożądaną ilość. W pierwszym kroku, po dokładnym wymieszaniu bazy, odmierzamy jej pożądaną ilość i przelewamy do czystego wiadra. Następnie powoli dodajemy aktywator do bazy. Należy zwrócić uwagę, aby zachować stosunek ilości aktywatora do bazy. Proporcja mieszania zgodnie z informacją podaną na opakowaniu. Po sprawdzeniu, czy składniki dobrze się połączyły, do żywicy dodajemy suchy piasek kwarcowy. Żywicę należy mieszać z piaskiem za pomocą wiertła malarskiego przez 3-4 minuty, tak aby piasek równo się rozłożył w całej masie. Aplikacja masy naprawczej. Tak przygotowaną zaprawę wylewamy na naprawianą powierzchnię i rozprowadzamy w zależności od konsystencji za pomocą pacy z zębami lub kielni. W zależności od zapotrzebowania możemy uzyskać masę o różnej gęstości. Na każdy 1 kg żywicy epoksydowej 1505 można dodać od 1 do 8 kg piasku kwarcowego. Dodając 1 do 2 kg piasku na 1 kg żywicy uzyskujemy produkt płynny, idealny do zapełniania drobnych szczelin. Dodając do około 3 kg piasku na 1 kg żywicy uzyskujemy półpłynną, łatwą do rozprowadzania zaprawę. Dodając 4 do 8 kg piasku na 1 kg żywicy uzyskujemy masę przypominającą zaprawę murarską, którą trzeba rozprowadzić i wyrównać za pomocą kielni. W przypadku niewielkich ubytków, pęknięć i drobnych nierówności sprawdzi się konsystencja płynna. W przypadku dużych ubytków, konieczności formowania np. krawędzi, lepiej stosować gęstą masę. Użytkowanie. Tak wyrównana posadzka nadaje się pod ruch pieszy już po upływie 24 godzin. Dla ruchów wózków widłowych zalecamy odczekać minimum 48 godzin przy temperaturze 20 stopni Celsjusza podczas aplikacji i schnięcia. Poprzez dodanie piasku kwarcowego do żywicy epoksydowej 1505 uzyskujemy zaprawę o bardzo wysokiej odporności na ścieranie, uderzenia mechaniczne, wytrzymuje nacisk wózków widłowych. Jednak dla pełnej odporności chemicznej masę naprawczą należy wykończyć za pomocą odpowiednich żywic epoksydowych lub poliuretanowych. Zapraszamy do obejrzenia filmu Posadzka żywiczna w hali i magazynie. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.